Witajcie. Korzystanie z drukarki w tachografie cyfrowym jest nieodłączną częścią pracy każdego kierowcy zawodowego. Ale czy wszyscy wiemy, jakie informacje zawiera taki wydruk? Tego już nie jestem pewien. Dlatego postanowiłem zrobić o tym odcinek. Zapraszam na C+E, jedziemy z tematem. Wydruki z tachografu cyfrowego mogą wykonywać kierowcy, pracodawcy, pracownicy serwisu i inspektorzy w trakcie kontroli. A tworzone są w różnych sytuacjach. Choćby wtedy, gdy chcemy skorzystać z artykułu 12, kiedy na przykład zepsuje nam się karta kierowcy i będziemy zmuszeni ręcznie odnotowywać nasz czas jazdy i odpoczynku, albo, co oczywiste, w trakcie kontroli itd. Tachograf daje nam możliwość tworzenia wielu różnych rodzajów wydruków, a każdy z nich zawiera odpowiedni dla niego zestaw informacji. Takim chyba najczęściej wykonywanym jest wydruk z karty kierowcy, obejmujący 24 godziny aktywności dla dowolnej z zapisanych na karcie dat. Ale do dyspozycji mamy jeszcze szereg innych opcji drukowania. To są po kolei. Pojazd 24, dający nam informacje o czynnościach kierowcy zapisanych na tachografie. Jeśli mamy uszkodzoną kartę, to z pomocą tej opcji tworzymy wydruki do opisania na początku i na końcu dnia pracy. Zdarzenia z karty informują nas o ostatnich ostrzeżeniach i usterkach, jakie wystąpiły na karcie. Warto pamiętać, że ten i powyższy wydruk zostaną sporządzone w czasie UTC, czyli uniwersalnym czasie światowym. Zdarzenia z pojazdu prezentują tę samą informację, tylko dla tachografu. Wydruk danych technicznych da nam informacje o samym urządzeniu. Nadmierna prędkość wydrukuje nam wszystkie ostrzeżenia dotyczące przekroczenia prędkości. Arkusz ręcznego wpisywania jest średnio przydatny, biorąc pod uwagę, że papier termiczny ma z tyłu nadrukowane rubryki do wypełniania. No ale ktoś z tego może korzysta. Prędkość pojazdu to zestawienie zakresów prędkości, z jaką jechaliśmy. Prędkość obrotowa silnika jest takim samym zestawieniem, tylko dla obrotów. To jest lista zmian dla tylnych złączy D1 i D2. A na koniec mamy czynności dzienne z karty kierowcy i z pojazdu w czasie lokalnym. Drukowanie z tachografu jest bardzo proste i nie może być tu raczej zbyt wielu komplikacji. Warto wiedzieć na przykład, że aby zrobić wydruk z tachografu, pojazd musi stać w miejscu. Nie da się drukować w trakcie jazdy. Zrobię dwa przykładowe wydruki, które sobie za chwilę omówimy. Zacznę od tego najbardziej podstawowego, czyli karta 24. I jeśli w tachografie byłyby dwie karty kierowców, musiałbym wybrać, z której mam zamiar wydrukować informacje. Jest jedna, więc nie mam takiej opcji. Teraz muszę wybrać dzień, z którego dane chcę zobaczyć. Karta zapisuje cały rok wstecz, ale ja wydrukuję sobie to, co działo się dzisiaj. Teraz należy wybrać, czy informacje chcemy wyświetlić sobie na ekranie tachografu, czy wydrukować na papierze termicznym. Na wyświetlaczu wygląda to tak. Mi zależy jednak na wydruku papierowym, więc jeszcze raz. Karta 24, data i wybieramy drukarkę. Zrobię jeszcze jeden wydruk. Tym razem może prędkość pojazdu. Te wydruki oprócz oczywistych informacji zawierają jeszcze szereg różnych danych, z których warto sobie zdawać sprawę, a tak oczywiste już nie są. Trzeba wiedzieć, że samo urządzenie odnotowuje, przetwarza i zapisuje całkiem sporo różnych informacji. Zobaczmy, co jest na wydruku karta 24. Zauważcie, że dane na wydruku podzielone są na sekcje, a każda z nich ma odpowiedni piktogram, który ją reprezentuje. Lecąc od góry mamy datę i godzinę sporządzenia wydruku, typ wydruku, oznaczany jest najczęściej z użyciem jednego ze wspomnianych symboli. Tutaj jest sekcja z informacjami o karcie kierowcy, imię i nazwisko posiadacza, numer identyfikacyjny karty i kraju oraz data ważności karty. Poniżej są informacje o pojeździe. Tu jest numer VIN, a pod spodem numer rejestracyjny. To jest sekcja z nazwą producenta tachografu, która zawiera również jego numer.
Dalej mamy nazwę warsztatu, który dokonał ostatniej kalibracji urządzenia. Do tego numer karty warsztatowej oraz data ostatniej kalibracji. Tutaj jest miejsce na ostatnią kontrolę, jakiej poddawany był kierowca. Rubryka jest pusta, bo kontroli nie miałem. Tutaj jest data, z której informacje nas interesowały. W naszym przypadku taka sama jak data na wydruku. A ta liczba to licznik dziennej obecności karty. Poniżej są już informacje dotyczące bezpośrednio karty kierowcy, czyli zapisanych na niej okresów jazdy, pracy innej i odpoczynku oraz na przykład informujące o różnych usterkach. Ta jedynka informuje o tym, że wydruk dotyczy karty umieszczonej w pierwszym slocie. Tu jeszcze raz jest numer rejestracyjny pojazdu. Poniżej stan licznika kilometrów, który był w momencie włożenia karty do tachografu. To są czynności zarejestrowane przez tachograf. Tutaj mamy dzienne podsumowanie wszystkich czynności. Piktogramy wskazują rodzaj czynności, a tu jest czas jej trwania. Jazda, praca inna, odpoczynek to jest czas dyspozycyjności, a znak zapytania to zarejestrowana nieznana aktywność. Dwa kółka oznaczają podwójną obsadę, a to są ostatnie usterki i zdarzenia związane z kartą kierowcy. Jeśli nie jesteście pewni, co oznaczają poszczególne piktogramy na Waszym wydruku, to warto zajrzeć do instrukcji obsługi tachografu, gdzie są one szczegółowo opisane. Jest ich bardzo dużo, a do tego w komunikatach tachografu istotne są konfiguracje, w których występują poszczególne symbole. Dlatego cały opis nie zmieścił się w filmie, bo padlibyście z nudów. Tutaj znajdują się zdarzenia i usterki z pojazdu. Na końcu wydruku jest fragment na podpisy. Na górze jest miejsce kontroli, poniżej podpis kontrolującego, a na samym dole podpis kierowcy. Mam jeszcze jeden wydruk dotyczący prędkości pojazdu. Rzućmy okiem, jak ten tachograf to zapisuje. Wszystkie dane dotyczące kierowcy i tachografu też znalazły swoje miejsce na tym wydruku. Ważne jest, że zawiera on informacje dotyczące prędkości osiąganych przez wszystkich kierowców, których karta była w tachografie tego dnia. Mamy zakresy prędkości oraz czas trwania jazdy w każdym z nich. To tyle w temacie przykładowych wydruków z tachografu. Dajcie znać, czego jeszcze chcielibyście dowiedzieć się o tym urządzeniu i jego funkcjach. Dzięki za dzisiaj. Życzę szerokości z C+E. Do zobaczenia!